Cześć wszystkim! Witam cały mój kryptogang i chcę wam powiedzieć, że jest nas już 250 gangusów. Dzisiaj porozmawiamy, dlaczego Piotr Ostapowicz uważa, że BTC nie ma realnej konkurencji, ile bitcoinów dokupiło MicroStrategy, blik na Binance oraz nową sportową część filmu, a w niej Andrzej Gołota, Świątek i kadra Polski w piłce nożnej. A więc ekipa, jedziemy z tematem. Bitcoin posiada aż 90% zaufania wśród wszystkich kryptowalut. Piotr Ostapowicz podkreśla, że jego zdecentralizowana natura zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. W jego opinii BTC jest jedyną kryptowalutą, która może przetrwać dekady. Jak sam mówi, absolutnie nie. Nie widzę żadnego zagrożenia dla Bitcoina na obecną chwilę. Pomimo powstawania nowych projektów, Bitcoin pozostaje dominującym aktywem cyfrowym. Globalni inwestorzy dostrzegają jego wartość, co sprawia, że BTC zyskuje na znaczeniu. Ostapowicz zaznacza, że Bitcoin ma przynajmniej 90% zaufania. Altcoiny są w tyle, ich przyszłość jest niepewna. W przyszłości Bitcoin prawdopodobnie utrzyma lub nawet wzmocni swoją pozycję lidera. Zastanówmy się teraz, czy altcoiny mogą dorównać Bitcoinowi. Ostapowicz zauważa, że niektóre altcoinów mogą przynieść wyższe zwroty, ale wybór odpowiedniego projektu jest trudny. Na rynku istnieje tysiące kryptowalut, co utrudnia znalezienie tej jednej, przyszłościowej. Jak mówi, oczywiście, że niektóre z nich będą radziły sobie dużo lepiej od Bitcoina. Jednak faktem jest, że jest ich tak dużo, że ciężko będzie wytypować tę jedną. Przechodząc do stablecoinów, Ostapowicz wskazuje na ich rosnącą rolę w ekosystemie kryptowalut. Uważa, że mogą one wspierać rynek, ale nie stanowią zagrożenia dla Bitcoina. Stablecoiny są wykorzystywane w rozliczeniach oraz przechowywaniu wartości, pełniąc ważną rolę w kryptowalutowym ekosystemie. Podsumowując, Bitcoin wciąż pozostaje głównym aktywem cyfrowym, którego zadaniem jest długoterminowe utrzymanie wartości. Pomimo istnienia stablecoinów oraz tysięcy altcoinów, BTC będzie nadal odgrywać kluczową rolę w świecie kryptowalut. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że podoba się Tobie moja praca i subskrybujesz kanał. Jeżeli nie, to ominą Ciebie najnowsze wiadomości. Dobre chłopaki i dziewczyny na pewno zostawiły pałę do góry. Reszta niech żałuje. Jakie są Wasze przemyślenia na temat przyszłości Bitcoina i altów? Dajcie znać w komentarzach. Teraz porozmawiamy o najnowszych działaniach Michaela Saylora, który niedawno dodał 130 bitcoinów do swoich zasobów między 10 a 16 marca. To najmniejszy zakup bitcoina przez firmę od sierpnia zeszłego roku, co rodzi pytanie, dlaczego strategii postanowiła dokonać tak ograniczonego zakupu. Jednym z możliwych powodów jest czekanie na więcej kapitału z emisji akcji. W zeszłym miesiącu firma pozyskała 2 miliardy USD poprzez prywatną emisję zamiennych obligacji senioralnych, a większość tych funduszy prawdopodobnie poszła na wcześniejszy zakup BTC. Może więc firma rozkłada swoje zakupy w czasie, aby nie nadwyrężać swojej stabilności finansowej. Strategy kupuje bitcoina poprzez sprzedaż akcji i obligacji zamienne o zerowym oprocentowaniu, a ich zdolność do pozyskiwania kapitału zależy od utrzymania stabilności finansowej. Nagły wzrost zobowiązań w stosunku do aktywów może utrudnić przyszłe finansowanie. Co więcej, niektórzy analitycy, tacy jak Arthur Hayes, przewidują, że cena BTC może spaść do około 70 tysięcy USD przed kolejnym wzrostem. Analitycy Bain Crypto sugerują, że rynek przechodzi tymczasową korektę, ale nie jest to koniec rynku byka. Jeśli Michael podziela ten pogląd, może czekać na dalszy spadek przed dokonaniem większej inwestycji. MicroStrategy to amerykańska firma zajmująca się biznesową inteligencją i analizą danych. Saylor, który pełni rolę dyrektora generalnego, stał się znany jako jeden z najbardziej wpływowych zwolenników Bitcoina w świecie korporacyjnym. 5 lat temu firma zaczęła inwestować w Bitcoina jako część swojej strategii finansowej, co przyciągnęło uwagę mediów i inwestorów. MicroStrategy stała się pionierem w adopcji kryptowalut przez instytucje, gromadząc ogromne zasoby BTC. Saylor często podkreśla, że Bitcoin jest lepszą formą przechowywania wartości niż tradycyjne aktywa, takie jak złoto. W lutym tego roku firma dokonała największego zakupu bitcoinów w swojej historii, wydając 2 miliardy USD. Finansuje ona swoje zakupy BTC poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych, unikając sprzedaży innych aktywów. Saylor jest również autorem książek i wystąpień publicznych, w których dzieli się swoją wizją przyszłości kryptowalut.
Jego podejście do inwestycji w bitcoina zainspirowało wiele innych firm do rozważenia podobnych strategii. Obecnie posiada ona jedne z największych zasobów bitcoina wśród firm publicznych, co czyni ją znaczącym graczem na rynku kryptowalut. Ostatni temat, który bardzo zadowoli polskich użytkowników. Porozmawiamy o nowej metodzie płatności, która zrewolucjonizuje zakupy kryptowalut w Polsce, Blik na Binance. Blik to szybki i wygodny system płatności, który zdobył popularność w Polsce. Pozwala na dokonywanie transakcji online bez konieczności logowania się do bankowości internetowej, co czyni go idealnym rozwiązaniem do szybkich zakupów kryptowalut. Binance, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, wprowadziła Blik jako jedną z metod płatności dla użytkowników w Polsce. To świetna wiadomość dla inwestorów, ponieważ pozwala na wygodne i szybkie wpłaty na konto giełdy. Proces zakupu kryptowalut za pomocą Blik jest prosty. Po pierwsze, użytkownicy muszą zarejestrować się na Binance i przejść weryfikację konta. Następnie, podczas wyboru kryptowaluty, wystarczy ustawić Blik jako metodę płatności. Warto zaznaczyć, że korzystanie z Blik wiąże się z prowizją w wysokości 1% od transakcji. Przy kwotach, które zwykle są inwestowane w kryptowaluty, warto to mieć na uwadze. Jesteśmy podekscytowani możliwością, jaką daje Blik dla polskich inwestorów. To znaczący krok w kierunku uproszczenia i zwiększenia dostępności zakupów kryptowalut w Polsce. Co sądzicie o tej nowej metodzie płatności? A teraz druga, nowa część filmu. Rozpoczynamy teraz część sportową na kanale. Jeżeli będzie się Wam podobać, to będzie ona kontynuowana przynajmniej raz w tygodniu. Dzisiaj przyjrzymy się ważnemu wydarzeniu w polskim futbolu. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami eliminacji Mistrzostw Świata 2026 przeciwko Litwie i Malcie. Kapitan drużyny, Robert Lewandowski, nie ma wątpliwości co do celu, jaki stoi przed zespołem. Na początku zgrupowania Lewandowski podkreślił znaczenie nadchodzących meczów. Stwierdził, że nie ma co ukrywać, na boisku wszyscy muszą dać z siebie wszystko, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Zgrupowanie odbywa się w odpowiednim czasie, gdyż przygotowania są kluczowe, aby być gotowym na silnych przeciwników. W trakcie ostatnich tygodni reprezentacja pracowała nad strategiami, które mają na celu nie tylko osiągnięcie korzystnych wyników, ale również poprawę ogólnej jakości gry. Piłkarze są zmotywowani, by pokazać swoje umiejętności, a sztab szkoleniowy wierzy w potencjał drużyny. Główne cele zgrupowania to intensywne treningi, analiza rywali oraz integracja zespołu. Lewandowski i pozostali zawodnicy podkreślają, jak ważne jest zgranie i wspólne działanie na boisku. Zgrupowanie ma pomóc w osiągnięciu tej harmonii oraz zbudowaniu solidnych fundamentów na nadchodzące mecze eliminacyjne. 2 nadchodzące mecze z Litwą i Maltą będą kluczowe dla przyszłości polskiego futbolu, a zgrupowanie jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia sukcesu. Kibice z niecierpliwością czekają na występ swojej drużyny, licząc na pozytywne wyniki. Reprezentacja Polski prowadzona przez Michała Probierza zagra najpierw z Litwą, a następnie z Maltą. Obie potyczki mają miejsce na PGE Narodowym w Warszawie, a polscy kibice mogą oczekiwać emocjonujących widowisk z udziałem ich ulubieńców. Michał Probierz, jako nowy selekcjoner, stawia sobie za cel maksymalne wykorzystanie potencjału zespołu. W związku z tym członkowie drużyny przeszli szczegółowe rygory sanitarno-epidemiologiczne, co w obliczu ostatnich doniesień o kontuzjach i absencjach w zespole jest niezwykle istotne. Kluczowe jest, aby zawodnicy czuli się pewnie i bezpiecznie, co pozwoli im dawać z siebie wszystko na boisku. W składzie reprezentacji dostrzegamy powroty znanych nazwisk, jak Matt Cash, co daje nadzieję na większą rywalizację o miejsca w 11. Jakub Mouder również powrócił do drużyny po długim leczeniu kontuzji, co jest dodatkowym atutem dla trenera. Niezwykle ważne będą również występy debiutantów, którzy mogą zaskoczyć swoją grą oraz zaangażowaniem. Zarówno Litwa, jak i Malta to teoretycznie słabsze drużyny, ale w piłce nożnej nie można lekceważyć nikogo. Dla Polaków te mecze będą fundamentalne w kontekście zobaczenia, jak zespół radzi sobie w trudnych sytuacjach. Wyniki i styl gry, niezależnie od przeciwnika, będą kluczowe dla budowy atmosfery i pewności siebie przed dalszymi eliminacjami. Eliminacje do Mistrzostw Świata zbliżają się wielkimi krokami, a reprezentacja Polski ma za zadanie sięgnąć po maksymalną liczbę punktów w nadchodzących meczach. Także pożyjemy, zobaczymy, co by się nie stało, kibicujemy. Teraz przybliżymy Wam niesamowite wydarzenie, które miało miejsce w Polsce. Powrót Polskiej Ligi Boksu,
po 21 latach przerwy. W ostatnią sobotę odbyła się gala bokserska, która zgromadziła fanów i profesjonalistów z całej Polski, a także była inauguracją rozgrywek tej ligi. Turniej miał miejsce w Warszawie, przyciągając najlepszych zawodników oraz tłumy kibiców czekających na emocje związane z rywalizacją na ringu. Na gali wystąpili znani bokserzy, którzy zrobili to niesamowite widowisko. Wśród nich byli zarówno młodzi zawodnicy, dopiero stawiający pierwsze kroki w karierze, jak i weterani boksu, którzy swoimi umiejętnościami potrafili porwać publiczność. Andrzej Gołota, słynny polski bokser, przyleciał specjalnie z USA, by oglądać to wyjątkowe wydarzenie, co dodatkowo podkreśliło rangę gali oraz powrotną edycję Polskiej Ligi Boksu. Każda walka była ekscytująca i dostarczała niezapomnianych emocji. Kibice nie mogli oderwać oczu od rywalizacji pełnej pasji i determinacji. Atmosfera na gali była niepowtarzalna. Tłumy ludzi, okrzyki radości, a także momenty napięcia sprawiały, że serca były wypełnione emocjami. Organizatorzy dopatrzyli wszelkich szczegółów, aby widzowie mogli w pełni przeżyć ten wyjątkowy moment. Czyż to nie było niesamowite bokserskie święto? Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej relacji. Co sądzicie o boksie w Polsce? Czekamy na wasze komentarze. Pamiętam te czasy, kiedy zarywało się nocki, bo walczył Andrzej, Tyson albo Lennox. A na koniec porozmawiamy o emocjonującym wydarzeniu w świecie tenisa, które w ostatnich dniach przyciągnęło uwagę fanów i mediów. Skupimy się na Iga Świątek oraz jej starciach z młodą rosyjską tenisistką Mirą Andrejewą. Na początku warto podkreślić, że Iga Świątek, obecnie jedna z najlepszych tenisistek świata, weszła w sezon z wyjątkowymi osiągnięciami, jednak ostatnie wydarzenia w turnieju WTA a w Indian Wells były dla niej niełatwe. Niestety, w półfinale przegrała, co może pozwolić tej młodej zawodniczce na zrównanie się z Świątek w punktacji rankingowej na nim. Jeśli Andriejowa okaże się najlepsza w nadchodzącym turnieju w Miami, Iga może stracić swoje rekordowe osiągnięcia i pozycję w rankingu. Warto również zauważyć, że Mira, mając zaledwie 17 lat, już teraz zdobywa serca kibiców swoją grą. Jej ostatnie zwycięstwo nad Aryną Sabalenką, aktualną numer 1 na świecie, wprowadziło ją do elitarnej grupy tenisistek, które mogą poważnie namieszać na światowej scenie tenisa. W miarę zbliżania się do kolejnych rozgrywek, emocje rosną. Iga Świątek musi wykazać się silną grą, by odzyskać pewność siebie po porażce w Indian Wells i ponownie potwierdzić swoją dominację. Dodajmy, że rywalizacja między nią a Andrzejewą z pewnością będzie jednym z najciekawszych tematów w nadchodzących tygodniach. Czy Iga Świątek zdoła odpowiedzieć na wyzwanie i zatrzymać młodą rywalkę? A może Andriejowa zyska jeszcze większą przewagę w niemal legendarnym wyścigu o tenisowe laury? To pytania, na które odpowiemy w nadchodzących dniach. To wszystko na dziś. Do następnego i dziękuję wszystkim stałym i nowym widzom za komentarze i pały do góry. Do następnego.